Bliski Wschód stoi na niebezpiecznym rozdrożu z napięciami między Iranem a Izraelem, grożącymi wybuchem otwartej wojny. Stare sojusze są wystawiane na próbę, pojawiają się nowi gracze, a świat obserwuje, jak każda decyzja może przechylić szale w stronę pokoju lub katastrofy. W tę niestabilną mieszankę wkracza były prezydent Donald Trump, teraz nieformalny mediator, rodząc pytania, czy niekonwencjonalna dyplomacja może odnieść sukces tam, gdzie tradycyjne wysiłki zawiodły. Kruche zawieszenie broni załamało się, gdy Iran wystrzelił salwę rakiet w kierunku Izraela, niszcząc nadzieję na pokój i szokując świat. Syreny alarmowe wysłały izraelskich cywilów do schronów, podczas gdy światowi przywódcy starali się zrozumieć motywy Iranu. Nagła eskalacja zdominowała nagłówki, a relacje na żywo z chaosu i strachu zastąpiły wszelki optymizm. Wśród paniki głos Donalda Trumpa pojawił się, gotowy kształtować narrację i wpływać na kryzys. Trump wykorzystał moment, publikując na Truth Social dosadną prośbę: nie zrzucajcie tych bomb, sprowadźcie swoich pilotów do domu. Jego bezpośredni, emocjonalny apel ominął oficjalne kanały, natychmiast stając się wiralem i zmuszając światowych przywódców do reakcji. Zwolennicy widzieli w tym silne przywództwo. Krytycy nazwali to lekkomyślnym popisywaniem się. Niezależnie od tego, interwencja Trumpa zmieniła globalną rozmowę, czyniąc go centralną postacią w rozwijającym się dramacie. Po raz kolejny udowodnił, że jego wpływ na scenie światowej nie osłabł. Świat przygotował się na masowy odwet Izraela, ale premier Netanyahu zdecydował się na ograniczony, precyzyjny atak na irańską stację radarową. To działanie pokazało zasięg i potęgę Izraela, ale także jego powściągliwość, wysyłając sygnał odstraszania bez wywoływania totalnej wojny. Poprzez unikanie ofiar cywilnych, Izrael dążył do zdobycia moralnej przewagi i dania Iranowi szansy na deeskalację. Za kulisami intensywna presja dyplomatyczna ze strony sojuszników namawiała do ostrożności. Kalkulowana odpowiedź równoważyła krajowe żądania siły z globalnym imperatywem unikania katastrofy. W zaskakującym posunięciu Trump ogłosił przyjazną falę samolotów, izraelskie odrzutowce przelatujące nad regionem z zamkniętymi komorami uzbrojenia jako pokaz siły bez przemocy. Ten nieśmiercionośny pokaz był ostatnim ostrzeżeniem. Izrael był gotowy na wojnę, ale wolał pokój. Manewr łączący zastraszanie z powściągliwością dał Iranowi ostatnią szansę na wycofanie się. Niektórzy widzieli w tym słabość, inni strategiczną cierpliwość. Przyjazna fala samolotów podkreśliła użycie niekonwencjonalnych taktyk w kryzysie, który wymykał się tradycyjnym zasadom. During a critical moment in international relations, a candid assessment from Donald Trump cut through the usual diplomatic niceties. His words, "We basically have two countries fighting so long, they don't even know what the hell they're doing anymore," offered a stark perspective on a protracted conflict. This wasn't just another policy statement, it was a raw, unfiltered observation. His surowy komentarz rezonował z globalną publicznością. The simplicity and directness of the statement captured the attention of viewers and readers worldwide, sparking conversations and debates across different cultures and political landscapes. It was a moment that transcended borders, prompting reflection on the nature of prolonged conflict. Wyczerpaną, niekończącą się przemocą na Bliskim Wschodzie. The imagery of destruction, the stories of displaced families, and the sheer exhaustion etched on the faces of civilians painted a grim picture of the human cost of this enduring struggle. The comment served as a stark reminder of the urgent need for resolution and lasting peace. Dla wielu była to odświeżająca dawka szczerości. For those weary of carefully crafted political rhetoric, Trump's bluntness was a breath of fresh air. It was a validation of their own frustrations and a call for a more honest and open dialogue about the realities of the conflict. Dla innych upraszczała głęboko zakorzenione problemy. Critics argued that such a simplistic view failed to acknowledge the complex historical, political, and social factors that fueled the conflict. They worried that it could undermine diplomatic efforts and further complicate the path to peace. Słowa Trumpa przeformułowały konflikt jako tragiczną spiralę.
The visual representation of a spiral perfectly captured the cyclical nature of the violence, where each act of aggression led to another, perpetuating a seemingly endless cycle of suffering and despair, podkreślając ludzkie koszty I bezcelowość. The images of shattered homes, injured civilians, and grieving families served as a powerful reminder of the devastating consequences of the conflict, highlighting the urgent need to break the cycle of violence and find a path towards lasting peace and reconciliation. Jego szczerość wzmocniła jego rolę jako niekonwencjonalnego mediatora. By speaking plainly and challenging conventional wisdom, Trump positioned himself as an outsider willing to disrupt the status quo and seek new solutions to intractable problems. Gotowego powiedzieć to, czego inni by nie powiedzieli. Whether praised or criticized, his willingness to speak his mind made him a unique and often controversial figure on the world stage. Zaledwie dzień przed atakiem rakietowym Trump świętował wynegocjowanie zawieszenia broni, przypisując sobie osobiste zasługi za sprowadzenie Iranu I Izraela do stołu. Przedstawił się jako niezastąpiony rozjemca, sugerując, że jego unikalna dyplomacja odniosła sukces tam, gdzie inni zawiedli. Ale szybkie załamanie zawieszenia broni wzbudziło wątpliwości co do głębi jego wpływu. Czy był prawdziwym pośrednikiem pokoju, czy po prostu wygodną figurą w przelotnej pauzie? Epizod ujawnił kruchość porozumień na Bliskim Wschodzie I ograniczenia osobistej interwencji. The social media pronouncements of Donald Trump extended beyond mere ceasefires. They were crafted to resonate deeply with a global audience, painting a vivid picture of what could be achieved through diplomacy and understanding. He painted a compelling vision of a Middle East united not by fragile truces, but by shared prosperity and collaborative ventures, a region where innovation and progress flourished, benefiting all its inhabitants. This was a future where economic growth and cultural exchange replaced the stagnation of conflict. He spoke of a future where robust trade agreements and mutual respect would supersede the old rivalries that had plagued the region for generations, a seemingly utopian hope, yet one that resonated with many who yearned for lasting peace and stability. This vision included joint ventures, shared resources, and a commitment to building a better future together. However, he cautioned, and with good reason, that this future, brimming with potential, remained inherently fragile. The path to lasting peace was not guaranteed and required constant vigilance and dedication. He emphasized that the realization of this vision was deeply dependent on the unwavering commitment to truth, the impartial application of justice, and the wise, forward-thinking choices made by today's leaders. Their decisions would either pave the way for a brighter tomorrow or condemn the region to repeat the mistakes of the past. His concluding remark, "May God bless you," while seemingly conventional in its delivery, carried a weight of genuine sincerity and personal conviction. It was a rare, unscripted moment of hope amidst the prevailing chaos and uncertainty, a plea for divine guidance in navigating the complex challenges ahead. Trump's emotional appeal was clearly intended to inspire action, reminding everyone involved that peace is not a passive state, but an active, ongoing, and collective choice. It requires constant effort, compromise, and a willingness to put aside old grievances in pursuit of a common goal. In the immediate aftermath, Premier Netanyahu stepped forward to publicly express his gratitude to the United States and, specifically, to President Trump. This acknowledgement wasn't just a formality, it was a strategic move, underscoring the vital role the US played in de-escalating tensions. This public display of appreciation served to reinforce the deep-seated alliance between the two nations, highlighting their shared strategic interests and mutual support. It also subtly justified Israel's decision to exercise restraint in its response, framing it as a calculated move rather than a sign of weakness. Aligning with what was perceived as President Trump's vision for the region, Israel opted for a path of diplomacy over a full-scale retaliatory strike. This decision reflected a commitment to exploring peaceful resolutions and avoiding further escalation of the conflict. However, this path was fraught with challenges as Israel navigated the complex landscape of both internal and international pressures. Domestically, there were calls for a stronger response, while on the global stage, the international community urged restraint and de-escalation. The crisis as it stands remains dynamic and fluid,
with the potential for rapid shifts and unforeseen developments. Each action taken, each statement made, has the power to shape the future trajectory of the region in real time, underscoring the high stakes involved. The consequences of these decisions will reverberate for years to come. This recent episode inevitably raises a crucial question. Are we witnessing the dawn of a new era characterized by unconventional diplomatic approaches, where traditional norms are challenged and new strategies are employed to navigate complex geopolitical landscapes? Or is this merely another chapter, albeit a significant one, in the long and often turbulent saga of conflict and tension that has defined the region for decades? As the world watches with bated breath, the need for critical thinking, informed analysis, and above all, a steadfast hope for dialogue and understanding, rather than further destruction and division, has never been more paramount. The path forward requires careful consideration and a commitment to peaceful resolutions.